Szanowni Państwo, czy istnieje klucz, który zastąpiłby wszystkie inne klucze? Oczywiście, że nie. Jednak na rynku można znaleźć kilka ciekawych narzędzi, które w mniejszym lub większym stopniu próbują właśnie to zrobić. W tym materiale chciałem przedstawić propozycję od SATA, czyli klucz 47403. Ten objęty dożywotnią gwarancją klucz nastawny zwykło określać się mianem angielskiego. Jednak w stosunku do popularnych wariantów, ten dodatkowo wyposażony jest w mechanizm działający podobnie do tzw. grzechotki. Klucz wykonany jest ze stali chromowo-wanadowej, a o samej głowicy opowiem za chwilę. Rękojeść zaś jest prosta, z wierzchu pokryta dwukomponentowym tworzywem, zielona część to plastik, zaś czarna to guma. Na końcu klucza mamy otwór pozwalający go zawiesić. Rękojeść jest wyprofilowana w stopniu minimalnym. Z wierzchu mamy żebrowania, na których wygodnie jest oprzeć kciuk. Z kolei od spodu mamy minimalne wycięcie stworzone z myślą o oparciu pozostałych palców. Narzędzie całkiem dobrze trzyma się w dłoni. Głowica ma śrubę ślimakową, która pozwala regulować rozstaw szczęk. Przy rękojeści zaś znajduje się przełącznik, który pozwala blokować funkcję grzechotki. Na przełączniku znajduje się malutki wskaźnik, który wskazuje na wygrawerowane w części stałej głowicy symbole otwartej lub zamkniętej kłódki. Wydaje się, że ich znaczenia nie trzeba dodatkowo wyjaśniać. Śruba ślimakowa jest radełkowana, co ułatwia pokręcanie. Na ruchomej szczęce mamy też naniesiony wskaźnik, który pozwala odczytać z podziałki znajdującej się na stałej części głowicy orientacyjny rozstaw szczęk. Jak widać, nie jest to wskazanie bardzo dokładne, jednak nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek oczekiwał tutaj wyjątkowej precyzji. W trybie odblokowanej funkcji grzechotki głowica staje się ruchoma w sposób, który pozwala na pokręcanie śrubą tak jak w przypadku tradycyjnych grzechotek. Za chwilę zaprezentuję jej działanie. Niestety, pojawienie się tej funkcjonalności skutkuje tym, że głowica ma delikatny luz, nawet gdy zablokujemy funkcję grzechotki. W trakcie pokręcania może powstawać szpara o szerokości około 1 mm. Głowica będzie również przechylać się minimalnie na boki. Długość klucza wynosi niewiele ponad 210 mm, z czego około 120 mm stanowi rękojeść, która ma grubość około 15 mm i szerokość zmieniającą się od 30 do ponad 35 mm w najszerszym miejscu. Dla wielu istotne jednak będą wymiary samej głowicy, od nich bowiem często zależą możliwości aplikacyjne klucza. W najszerszym punkcie głowica ma szerokość około 62 mm przy zamkniętych szczękach. Wymiar ten zaczyna rosnąć, gdy rozstaw szczęk wzrasta powyżej 17 mm i maksymalnie wynosi 72 mm. Maksymalny rozstaw szczęk wynosi prawie 25 mm. Jak wspomniałem, bieżący ustawiony rozstaw szczęk można próbować odczytywać ze skali wypalonej laserowo na narzędziu. Szerokość pojedynczej szczęki zmienia się od 0 do 20 mm. Natomiast wewnętrzna długość szczęk, odpowiadająca głębokości, na jaką można nasunąć klucz, wynosi 25 mm. Grubość szczęk z kolei waha się od 5 do 10 mm. Cały klucz waży 333 gramy. Zasada posługiwania się kluczem jest chyba oczywista. Do celów prezentacji użyję makiety nakrętki dołączonej do klucza. Zatem na początku, jak w przypadku każdego klucza angielskiego, musimy rozszerzyć szczęki, następnie nasunąć klucz na nakrętkę lub łeb śruby. Teraz należy dokręcić śrubę ślimakową tak, aby szczęki oparły się na elemencie, który będziemy obracać. Jeśli klucz będzie miał ustawiony tryb grzechotki, to szczęki będą zablokowane tylko przy kręceniu w jedną stronę. Gdy rękojeść będziemy przemieszczać w przeciwnym kierunku, szczęki powinny przeskoczyć na łbie śruby lub na nakrętce. Tak jak widać to na filmie. Kąt pracy klucza zatem wynika z kształtu elementu. W widocznym przypadku sześciokątnej nakrętki będzie wynosił on 60 stopni. Oczywiście wystarczy tylko zmienić ustawienie przełącznika, a klucz będzie miał zablokowane szczęki, co pozwoli pokręcać nim jednakowo w obie strony.
Klucz jest zdecydowanie ciekawą propozycją dla osób, które lubią mieć przy sobie jak najmniej narzędzi o możliwie jak najszerszych zastosowaniach. Oczywiście przez mechanizm a la grzechotka głowica klucza ma delikatne luzy, ale to chyba jedyny słaby punkt, jaki jestem w stanie wskazać. Rozsądna cena, dożywotnia gwarancja, rozsądny zakres rozstawu szczęk i możliwość pracy kluczem jak grzechotką, a także jakość wykonania to zdecydowane zalety.